Cześć, jestem Sławek, a Ty oglądasz kanał, który jeszcze nie wiem jak się będzie nazywał. W każdym bądź razie wymyślimy jakąś nazwę wkrótce. Będzie się nazywał Scandivan i tak samo ten oto samochód będzie się tak nazywał. Ogłosiłem konkurs po prostu rodzinie na wymyślenie nazwy kanału i samochodu. I dziewczyna mojego syna wymyśliła taką nazwę, bardzo mi się spodobała, także tak się będzie nazywał Scandivan. Kanał będzie dotyczył przebudowy tego oto blaszaka na vana, czyli na kampera. Zaczniemy może od tego, jaka jest baza. Bazą jest nowy Mercedes Sprinter 419, 3-litrowy V6, 4x4 z reduktorem. W założeniu będzie to taki samochód trochę offroadowy, oczywiście nie będzie jakimś tam wielką offroadówką, ale będzie można pojechać gdzieś trochę po jakichś śrutówkach, zobaczymy gdzieś, jedziesz na przykład, zobaczysz jakąś fajną miejscówkę, trzeba przejechać przez trawę, przez jakieś górki, to zawsze tym samochodem można to zrobić. Zaczniemy może od ogrzewania. Dla mnie to jest taki priorytet, dlatego że samochód będzie wykorzystywany bardzo dużo w zimie, w jesieni, a przeważnie w zimie, dlatego że lubimy jeździć na nartach i jedziemy na narty, stajemy na kempingu pod wyciągiem, podłączamy się do prądu i mamy ciepło. System będzie firmy szwedzkiej ALDE. To jest ogrzewanie na wodę, czyli znaczy nie na wodę, ale tak się mówi, bo w systemie będzie glikol. To jest normalnie, najprościej można powiedzieć, że to ogrzewanie działa na zasadzie ogrzewania centralnego w domu. Normalnie będzie piec, który jest zasilany gazem i prądem. Prąd jest 3 kW, dwie grzałki po 1,5 kW i gaz. Gaz będzie oczywiście nie jakieś butle wymieniane, tylko będzie zamontowany na stałe pod samochodem. Jeszcze dokładnie nie wiem ile litrów, ale prawdopodobnie będzie 70 albo 90 litrów gazu. I ten piec przy całkowitym, maksymalnym zużyciu zużywa 400, niecałe pół kilo gazu na godzinę. Czyli przy jakichś tam 35 litrach, bo powiedzmy 70 litrów, jak będzie, to będzie około 30 litrów gazu, to można będzie stać nim 3 doby bez przerwy. Oczywiście mówię, jeżeli to będzie full efekt. Jeżeli będzie to trochę cieplej, nie trzeba będzie strasznie tak grzać, no to oczywiście podejrzewam, że nawet do 5 dni można stać na takim gazie. Potem jak gaz się skończy, jedziemy na zwykłą stację benzynową i tankujemy gaz normalnie jak do samochodu na gaz. Ten system jest bardzo dobry pod tym względem, że na przykład będzie zamontowany wymiennik ciepła, który będzie zasilany przez płyn chłodniczy samochodu. Podczas jazdy oczywiście, jeżeli będziemy jechać, to cały system będzie ogrzewany z silnika, czyli cały kamper będzie nagrzewany, nie tylko z przodu te dmuchawki, tylko cały samochód będzie ciepły. No gdzieś tam jedziemy, jest minus 20 powiedzmy, czy ileś i mamy ciepło w samym samochodzie. Oczywiście ten system jest tak rozbudowany, że jest podłączony do internetu, można telefonem, przez specjalny app się instaluje w telefonie i można telefonem, gdzieś tam jesteśmy na górce, jeździmy na nartach, wracamy do kampera, chcemy sobie wcześniej trochę podnieść temperaturę, to po prostu można to zrobić przez telefon. Następna sprawa to jest izolacja. Izolacja będzie zrobiona z pianki poliuron. Jak już na pewno ci, co interesują się, oglądali testy pana kapitana przyczepy, bardzo mi się podobały te testy, pozdrawiam. I przetestował wszystkie praktycznie dostępne materiały, jakie są na rynku i okazało się, że pianka jest najlepsza i bardzo mnie to ucieszyło, bo kupiłem wcześniej tę piankę, zanim on zrobił ten cały program.
Uważam, że jakieś takie izolacje zwykłe do domu czy coś to nie zdają żadnego egzaminu, dlatego że nie da się uszczelnić wszystkich tych wzmocnień, tych belek, co idą tutaj. Te firmy w Polsce, które budują, to oni w ogóle tego nie ocieplają i jeszcze mi takie coś powiedzieli, że oni tego nie robią, dlatego że tam się zawsze skrapla woda i ta woda musi odchodzić gdzieś. To jest największa głupota, jakiegokolwiek słyszałem. Uwierzcie mi, że znam się trochę na tym, bo pracuję w tej branży już parę lat i znam się na izolacjach, nie akurat na przebudowach auta, ale na izolacjach i właśnie dlatego tam się skrapla woda, że jest niezaizolowane. Woda się skrapla tylko wtedy, jeżeli spotyka się ciepło z zimnym i wtedy się robi kondens i się woda skrapla. Także tylko pianką można uszczelnić te wszystkie belki. Jeżeli tych belek nie uszczelnimy, no to tak naprawdę to 20-30% całego auta jest w ogóle nie zaizolowane, to się mija w ogóle z celem. Dlatego polecam pianki oczywiście. No i pianki mają oczywiście bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła. I tak jak powiedziałem, można je wszędzie, w każdą dziurkę wcisnąć. Na piankę będzie jeszcze dodatkowo założony Alufox. Alufox oczywiście nie jest jakimś materiałem ocieplającym, tylko to jest jako dodatkowy materiał, który po prostu uszczelni całe wnętrze kampera. Bo to musi być zrobione bardzo szczelnie, potem wszystko taśmą aluminiową poprzyklejane, każde łączenie ma być szczelnie, tak jak się buduje domy, mają być szczelne. Będą 3 okna dachowe Dometica, 2 40x40 i jedno w łazience 20x20. Klimatyzacja firmy Dometic, praktycznie wszystko kupiłem Dometic, lodówka, piekarnik, zlew, kuchenka, klimatyzacja, wszystko jest z firmy Dometic. Klimatyzacja jest wewnętrzna, którą się montuje na podłodze kampera, dlatego że nie chciałem dachowej klimatyzacji, bo nie miałbym tego okna z tyłu. A jeżeli bym chciał mieć klimatyzację z oknem, na którą patrzyłem, to jest klimatyzacja też Dometica taka z oknem, kosztuje tam jakieś 12 czy 14 tysięcy złotych. Ale nie chciałem jej dlatego, że ona podnosi mi auto 25 cm. Auto jest wyższe o 25 cm, to jest po pierwsze. Po drugie, waży 40 kg. Nie chciałbym dodatkowych czy jeszcze 40 kg na dachu, bo dlatego, że to jest auto takie powiedzmy trochę terenowe i będzie jeździło po różnych szrotówkach, przechyłach, trawersach trochę może. Także jest niewskazane mieć duży ciężar na dachu. Dlatego to będzie wszystko na podłodze. Na dachu będzie oczywiście, jeszcze dokładnie nie wiem ile się zmieści, ale między 450 a 600 kW baterie słoneczne, które będą ładować wielką baterię od ciężarówki 245 A. Every day I reach out to you as a high, baby. Jedno okno wyciąłem, zagruntowałem takim specjalnym gruntem, który jest do konstrukcji stalowych, bardzo mocny i bardzo rżący. Pokażę Wam, jak to się stało z steropianem, który sobie od spodu przykleiłem, żeby mi czasem, jak malowałem od góry, żeby czasem mi coś tam nie wleciało do środka, to z przodu przykleiłem steropian i zobaczcie, jak go wyżarło. Bardzo efektywny grunt. Primer taki antykorozyjny. To jest coś takiego. Tu nad łóżkiem będzie jedno okno 30×70. Po drugiej stronie tak samo.
Tu będzie okno 50 na 80 nad stolikiem, tu będzie stolik. I tu będzie takie większe okno 50 na 100. Wszystkie oczywiście otwierane. Tu miałem taki problem, dylemat trochę, bo chciałem okno dachowe chciałem zrobić w tym miejscu. No ale zauważyłem, że tutaj jest akurat łączenie blach. Nie chcę mi się za bardzo ciąć w tym, żeby to czasem się nie rozszczelniło. Dlatego to okno będzie tutaj. Także zostanie mi jeszcze jakieś 30 cm na szafkę, bo tutaj będzie szafka. Dookoła będą szafki. Enjoy your life, try to be happy. Come on with me, baby. Oh, never ever leave without me. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach your sweet eyes. Baby. Let me warm you up. Love you much. You found me happy. You leave me happy. Every day I like to go far with you. Don't forget me now. Oh, don't let me down. Everything I do is for your heart, baby. Yeah. Oh, yeah. Baby, don't. No i okno wstawiamy teraz i tu jest takie te fale na dachu, trzeba je jakoś wyrównać i dlatego postanowiłem, że zrobię z taką masą, która wyrównuje te fale i potem masa nałożę na okno i przykleję. Dookoła pójdzie tak samo. I będzie bardzo równo. To jest taka masa, która nigdy nie taka bitumiczna jakby. Ona nigdy nie zasycha, ona zawsze jest elastyczna. Dzisiaj wycinaliśmy okno, wczoraj znaczy się, zaprimerowaliśmy. No i teraz będziemy robić taką ramkę, którą już zrobiłem. I tą ramkę będziemy przyklejać od środka, żeby ustabilizowała całą tą blachę, ponieważ blacha została wycięta i te wszystkie wzmocnienia, co były też ustawione, także blacha to się wszystko rusza. Dlatego jak przykleimy porządnie dookoła taką ramkę, to ustabilizuje. Potem i tak okno samo w sobie i tak ustabilizuje, ale będzie to naprawdę lepiej. Następnym etapem będzie wycięcie małego okna w łazience. I później następne okna ścienne, ale jeszcze ich nie dostałem, także nie będę się na nich zabierał, dopóki nie przyjdą. No, okno wstawione, suszy się. Tak to wygląda. Okno dachowe zamontowane, wklejone. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tak to wygląda. No, taka masa specjalna, co uszczelnia. Ona nigdy nie będzie twarda, zawsze będzie miękka. Mam nadzieję, że to będzie szczelne. No i zabieram się za drugie okno. Drugie okno już wycięte. Teraz muszę wyrównać tą masą te garby na prosto i dopiero będę montował okno. Ok,
okazuje się, że tam jest puściutko w środku. Nie ma nic, blacha tylko. Także całą tą konsolę rozebrałem i będę próbował ściągnąć tą całą płytę otapicerowaną, żeby zaizolować tam później. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ściągnąłem to. A i popatrzcie, jaka piękna izolacja, nie ma nic. Zero, blacha. Czyściutka blacha, no i to wszystko trzeba będzie zaizolować teraz. Tu wszędzie pójdzie pianka. Elegancko, dobra. Witam panie Sławku. Witam. Co dzisiaj robimy? A kurde, papramy się. No właśnie widać. Żeby tu skończyć tą papraninę. Strasznie to wygląda, ale będzie ciepło. No to ja Wam pokazałem w tym odcinku niektóre rzeczy, które może się Wam przydadzą, może nie. Nie wiem, jak się Wam podobało, to dajcie do góry, jeżeli nie, to na dół. Napiszcie coś w komentarzach, może jakieś pytania, może coś mi doradzicie, może się też czegoś nauczę. Także dziękuję, do następnego vloga.